Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu pokażemy wykonanie pudełeczka przy użyciu transfera i żywicy. Mamy tutaj pudełko, mamy papier, szablony, transfer i różnego rodzaju farby. Bejca, które będziemy używać do środka. Masa super lekka. Na początku szlifujemy drewniane pudełeczko, żeby było gładkie. Następnie będziemy nakładać farbę podkładową. Będziemy malować ją w całości z zewnątrz, oprócz środka. Tak pomalowane dwukrotnie pudełeczko mamy. Szlifujemy, żeby było gładkie i przyjemne w dotyku. Mamy papier. Odcinamy sobie górnego zajączka w filiżance. Nie musimy obrywać, jest to papier cienki, który mamy bardzo dużo w sprzedaży. Przygotowujemy powierzchnię pudełka do transferowania. Transfer gel, ja używam Stamperii. Nakładamy transfer na pudełko, dość równo, ale nie dużo, tak żeby na całej powierzchni był nałożony transfer. Tą samą czynność będziemy wykonywać na papierze. Nakładamy na papier dokładnie, żeby wszędzie był nałożony transfer. Jeszcze raz nakładam transfer na pudełko, żeby nie wyschło poprzednie nałożenie. Przyklejamy papier. Na początku układamy go tak, żeby był dokładny. Widać, że powstały zmarszczenia, ale zaraz nam znikną. To jest folia przezroczysta, ręcznik i dociskamy, żeby wszędzie były odbicia transferowe. Po dokładnym dociśnięciu folię zdejmujemy i zostawiamy papier do wyschnięcia. Papier musi dobrze wyschnąć. Jest lekka korekta, bo powstały bąble, więc możemy jeszcze docisnąć. Wysuszony papier zwilżamy wodą, tak żeby można było móc zdejmować pierwszą warstwę papieru. Warto robić to partiami, nie na całości, jakoś tam część przesuwając się do całkowitego zrolowania papieru. Jak widać, już mamy końcówkę. Możemy jeszcze gdzieniegdzie, jeśli jest prześwit białego papieru, poprawić, tak żeby było idealne zdjęcie. Będzie to jakaś poświata, ale to nam zginie przy lakierowaniu. Widać jakieś uszczerbki, ale nam to nie będzie przeszkadzało, bo będziemy domalowywać.
Na to nakładamy lakier. Ja użyłam soft. Może być to matowy lakier, który zabezpieczy nam przy domalowywaniu powierzchni. Zawsze wszystkie rzeczy musimy wysuszyć suszarką, żeby był papier suchy. Wtedy nie będzie farba wsiąkała w papier, który mamy na powierzchni. Mamy tutaj kolory farb, które będziemy używać. Jak widać, jest cappuccino, jest kremowy, jest biały, jest trochę żółci, zieleni, no i kolor czarny, który jest jakby podstawowy. I uzupełniamy sobie braki, tak żeby wyglądało na to, że jest papier położony na całości i nie byłoby widać jakichś tam poszarpań. Możemy pracować od czarnej wybielając, możemy białą. Patrzymy, co powinniśmy dołożyć, jaki kolor farby według papieru. Tak, dopełnienie mamy zakończone. Malujemy brzegi przykrywki, bo ona będzie w kolorze czarnym, łącząc gdzieniegdzie z białą, po to, żeby nie było taka głęboka czerni, ale pasowała nam do powierzchni. Dół jest malowany farbą jaśniejszą, kremową. Malujemy po całości, górę, dół, jak również brzegi wewnątrz. Powtarzamy tą czynność 2 razy, żeby było dokładnie domalowane. Szlifujemy. Tak przygotowane pudełko będziemy nakładać szablon. Jeśli nie mamy samoprzylepnego, możemy to zrobić klej do szablonów i normalny szablon przykleić, żeby nie przesuwały się nam wzory. Ja użyję samoprzylepnego, kratki, przykleję, dociskam, żeby farba nie rozmazała naszej kratki. Używam kolor oliwkowy, niewielką ilość i topkujemy w poszczególne powierzchnie, tam gdzie potrzebujemy uzyskać wzór. Mamy pierwszą część zrobioną, odrywamy szablon, uzyskujemy już naszą kratkę i wokoło szkatułki powtarzamy czynność z boku, jednego, drugiego, jak również z tyłu. Pudełeczko mamy już przygotowane. Możemy podszlifować sobie, jeśli mamy jakieś niedociągnięcia. Tak przygotowane pudełko zabezpieczamy lakierem matowym wokół. Można powtórzyć to 2 razy, natomiast górę lakierem błyszczącym, łącznie z brzegami czarnymi. Tu nakładamy lakier z połyskiem, błyszczący, bo chcemy mieć powierzchnię błyszczącą na górze, na dole natomiast matową.
środku będziemy używać bejcy. Jeśli jest za ciemna bejca, można dodać wody, tak jak ja robię. Rozjaśniam ją w tym momencie, bo nie chcę takiej ciemnej. Mieszamy i zaczynamy malowanie środka. Przegródki maluję na inny kolor, to jest błękit szwedzki. Jest to w kolorze zieleń, turkus, niebieski. Na sklejce może to nie wychodzi ładnie, na drewnie wychodzą bardzo fajnie ten kolor, ale będzie nam się odróżniał od reszty koloru. Oczywiście całość zawsze szlifujemy, bo bejca powoduje, że jest to takie dość nieprzyjemne w dotyku, więc szlifujemy, żeby było gładkie, papierem ściernym, drobniutkim bardzo. Tutaj mamy dorę, to jest farba błyszcząca, brokatowa. Będziemy lekko nakładać kropeczki na zajączka. Robię to tylko na górze. Pozostałą część dory malujemy ręciki na kolor złoty, które będą pasować nam do kropek. Następną rzeczą będą formy silikonowe. Używam masy super lekkiej w kolorze białym. Można użyć kolor czarny, wtedy nie trzeba będzie malować ją. Tak przygotowane formy zostały przyklejone. Część zostało zamalowanych kolorem czarnym. W przypadku masy w kolorze czarnym nie będziemy mieli dodatkowej pracy zamalowania masy białej na kolor czarny. Następną rzeczą używam farby Umbra. Będę cieniowała jakby pod spodem, tam gdzie nie jest domalowana masa, więc nam ukryje jeszcze niedociągnięcia. Brzegi przyciemniam również w kolorze brązowym tej Umbry. W tej chwili będę używała farby podkładowej biała. Pędzlem półsuchym przypudrowała brzegi tam, gdzie użyłam umbrę, po to, żeby nie była taka dość mocna. Wolałabym, żeby była taka bardziej spokojna. Wokoło pudełka, jak widać, zrobiłam przypudrowania. Następną rzeczą będzie malowanie form silikonowych. Możemy to robić farbą złotą, dorą złotą. Robię tą pastą woskową srebrną. Nakładam palcem.
Teraz będę nakładała dorę z wodą. Jest to farba, więc będę nakładała pędzlem w niektórych miejscach, aby odznaczyć formę czy różnicę. Tak wygląda pudełeczko powoskowane i pozłocone. Tak wygląda środek pudełka. Niedociągnięcia można jeszcze podszlifować. Montujemy uchwyt. W międzyczasie zamontowałam nóżki, żeby było bardziej eleganckie. Teraz będziemy nakładać żywicę. Mamy żywicę i utwardzacz. Dwadzieścia ml nalejemy żywicy w jeden kieliszek i 10 ml utwardzacza. Daje to nam 30 ml. Całość do jednego kubka plastikowego wlewam 20 ml żywicy, wygarniam i 10 ml utwardzacza i całość będziemy mieszać, aby połączyć te dwa składniki. Ja będę żywicę wkładała do ciepłej wody po to, żeby ją odpowietrzyć, żeby było jak najmniej bąbli powietrznych. Tak przygotowaną żywicę będziemy nakładać na pudełko. Z uwagi, że mam nóżki, wspomagam się podstawką szklaną, żeby była równa powierzchnia, to jest bardzo ważne. Zaczynam od jednego brzegu i kropelkami nakładam żywicę, łącząc ją. Jak widać, nie dochodzi jeszcze do brzegów, ale jak nałożę całość, więc wyrównam brzegi, żeby móc, dopycham je jakby, jak pokazuję tutaj, dopycham, żeby żywica dotarła do brzegów, żeby była wszędzie idealnie położona. Żywica schnie około pół godziny, możemy jeszcze gdzieś usunąć bąble powietrzne. Tak wygląda położona w całości. Na drugi dzień po nałożeniu żywicy tak wygląda pudełeczko, które już możemy podnosić i robimy dodatkową dekorację. Może być to wstążka, może być sznurek, co komu się podoba. Ja zawiązuję wstążkę w kolorze oliwkowym. Możemy wstążkę lekko pozłocić do kropeczek i do brzegów. Poprawić jeszcze odlewy silikonowe, nóżki według swego gustu. I tak prezentuje się pudełeczko w całości.